Dominik, swoje, swoje. Jest ciężko, wszyscy cierpią. Jak oni zapadają. Chciałbym zawsze siadać przed kamerą i podsumowywać moje zawody ze słowami o sukcesie, o spełnionym celu, o mojej radości i o tym, że wszystko poszło po mojej myśli. Chcę jednak, żebyście byli na bieżąco również z moimi porażkami, również z tym, co mi się nie udaje, dlaczego mi się nie udaje. I dlatego zapraszam Was na to moje podsumowanie Mistrzostw Europy w biegach górskich i trailowych 2024 w Annecy. Jak wiecie, startowałem w dwóch konkurencjach, Vertical oraz Up and Down. Obie konkurencje dzielił jeden dzień przerwy, także byłem optymistycznie przed nimi nastawiony do tego, że regeneracja pójdzie w sposób prawidłowy, a nawet, że wcześniejszy start w Verticalu pomoże mi w dużej mierze w osiągnięciu dobrego wyniku w Up and Down. Jeśli chcecie wiedzieć, co działo się dosłownie przed samymi zawodami, obejrzyjcie film zapowiadający Mistrzostwa Europy, tam opowiadam o wszystkim. Dzisiaj skupimy się na dniach samych startów, podsumowuję, jak wyglądały one z mojej perspektywy i powiem też o rzeczach, które są dla mnie trudne, a mianowicie o przyczynach mojej porażki. Nie boję się tak to nazwać, ponieważ, tak jak wiecie, w obu konkurencjach celowałem minimum w top 20, a moje ambicje i aspiracje sięgały top 10. Zacznijmy od Verticala. Vertical odbywał się w piątek o godzinie 10 rano. Była to dosyć fajna godzina do startu. Od samego rana lało dosyć mocno, już noc wcześniejszą również lało, także wiedzieliśmy, że na trasie będzie bardzo dużo błota. Jak jednak wiecie, ja jestem zawodnikiem typowo siłowym, więc z tego błota bardzo mocno się cieszyłem. Nie przeszkadzał mi fakt, że najbardziej stromy podbieg będzie właśnie przebiegał po takim trudnym terenie. Najpierw pobiegli juniorzy, później przyszedł czas na mój start. Standardowo wybrałem się na rozgrzewkę około pół godziny przed startem. Do call roomu mieliśmy wejście na 20 minut przed startem i tam już w strefie samego startu rozgrzewałem się. Nie czułem takiego paraliżującego stresu ani takiej myśli, że chciałbym, żeby to już się skończyło, czyli tego, co czułem przed większością startów, zanim zacząłem współpracować z psychologiem sportu. Byłem mocno zmotywowany, byłem bardzo mocno nastawiony na cel i miałem w głowie zadanie, które miałem do spełnienia. Taktyką na ten bieg było to, aby przez pierwsze 1,5 kilometra na takiej szutrowej rozbiegówce do najostrzejszego podbiegu ustawić się dosyć dobrze, ale jednak biec w bardzo dużym komforcie. Pierwsze 100 metrów podbiegu, 100 metrów w znaczeniu upu, który mieliśmy do pokonania, pokonać w naprawdę spokojniejszym rytmie, tak aby później móc wchodzić na swój wyższy poziom, ponieważ trasa Verticala wyglądała w ten sposób, że stopniowo to nachylenie wypłaszczało się, im bliżej było końca, co zawodnikowi takiemu jak mi bardzo mocno odpowiadało. Przyszła godzina startu, ja ustawiłem się w około trzeciej linii, było bardzo wąsko na starcie, było miejsce na około 7 osób, także w pierwszą kałużę, która była już 50 metrów, no nawet nie 50, 20 metrów po starcie, biegli wszyscy i to skutkowało tym, że osoby, które biegły za pierwszym rzędem, miały już błoto w oczach. Później następowała taka długa szutrowa rozbiegówka. Ona trwała od mniej więcej od startu do 1300 metrów i później od 1300 metrów do 2700 metrów zaczynał się najostrzejszy podbieg. Tam nachylenie sięgało 30%, momentami było ono znacznie większe i tutaj możecie sobie wyobrazić, że w takich warunkach, w takiej pogodzie tego błota było naprawdę bardzo sporo. Tutaj muszę być bardzo wdzięczny moim butom Evo Javsom, które świetnie sprawdziły się w tym terenie i nie ślizgałem się tak jak inni zawodnicy. Co jednak było dla mnie dosyć dziwne, owszem, zacząłem bardzo dobrze, czułem się naprawdę świetnie na tych pierwszych 1,5 kilometra na tej rozbiegówce. Jednakże później nadszedł moment, w którym powinienem teoretycznie przyspieszać, a mój organizm powiedział w tym momencie stop. Nie było to oczywiście takie odcięcie totalne, w którym nie mógłbym biec w ogóle, ale ogólnie rzecz biorąc nie czułem tej swojej mocy i tego swojego rytmu na podbiegu. Nie myślałem jednak o tym w trakcie biegania. Starałem się skupić na tym, że przede mną jeszcze duża część rywalizacji, ponieważ ponad 5 km z tego 7,5-kilometrowego Verticala. Spodziewałem się tego, że gdy nadejdą płaskie momenty na tej trasie, bądź nieco mniejsze nachylenia, ja dzięki swoim umiejętnościom szybkiego przechodzenia do dużej prędkości będę w stanie nadganiać kolejnych zawodników.
taki moment, muszę Wam powiedzieć, jednak nigdy nie nadszedł. I w momencie, w którym wbiegałem na te nieco łatwiejsze fragmenty po tej pierwszej dużej ścianie, czyli po 2,5 km, doszło do rzeczy dosyć dziwnej jak dla mnie. Tam, gdzie tętno powinno zacząć stopniowo się podnosić, tętno, jak analizowaliśmy później z trenerem, zaczęło spadać od drugiej połowy. I skończyłem, no muszę powiedzieć, ponieważ nie pamiętam bardzo dużej części trasy, byłem mocno skupiony jednak pomimo tego wszystkiego na zadaniu. Byłem bardzo mocno zmotywowany do tego, żeby jednak napierać. Chciałem dać z siebie wszystko. Powiem Wam jednak, że moje nogi niekoniecznie podzielały to zdanie, które miała moja głowa. I w rezultacie czułem, że nie biegnę ani bardzo szybko, ani bardzo wolno. Utrzymywałem tą swoją pozycję. Nawet szczerze Wam powiem, nie wiedziałem, który jestem. I walczyłem do samego końca. Nawet chciałem urwać jeszcze tą jedną pozycję, jednego zawodnika, którego miałem w zasięgu wzroku. Natomiast tego dnia kompletnie organizm odmówił mi posłuszeństwa. W rezultacie ten vertical skończyłem na 36 miejscu, czyli ogromnie poniżej oczekiwań. Nie boję się tego powiedzieć, że w tym biegu, patrząc na to, co zrobiłem na Lubaniu na verticalu, patrząc na to, co robiłem na treningach, powinienem pobiec na poziomie 45 minut, czyli na poziomie pierwszej szóstki. Tak jak mówię, taki moment jednak nie nadszedł w trakcie biegu, żebym mógł podjąć tą bezpośrednią rywalizację, co weszło mi mocno na głowę, ponieważ kończąc ten vertical, później spoglądając na parametry z tego biegu, oczywiście nie patrzę na nie nigdy w trakcie biegu, tylko analizujemy je po, byłem bardzo mocno zmartwiony tym, że mój organizm nie był w stanie wejść na te wysokie obroty. Dominik, ostry wpierdziel, przyznaj. Ostry wpierdziel i muszę powiedzieć też, że przegrywać trzeba umieć. Dzisiaj nie poszło mi po mojej myśli i muszę powiedzieć, że do końca nie wiem czemu, bo na pewno dałem z siebie wszystko, zrobiłem co tylko mogłem na tej trasie. Walkę było widać, tak więc nie ma, tutaj nie było Walczyłem. pierdzielania. Walczyłem, to było wszystko, na co mnie dzisiaj było stać, ale tak jak na Mistrzostwach Świata, za 2 dni mamy kolejny start. Tam na pewno będę starał się powiedz jeszcze mocniej i jeszcze mocniej się odegrać, bo forma jest, głód sportowy jest, ale jak to w sporcie bywa, no tak jak mówię, czasami trzeba pogodzić się z porażką, umieć przegrywać, ale zresetować się i walczyć dalej. Dominik, wielu z tych gości, którzy dzisiaj było przed Tobą, startują też za 2 dni, więc masz możliwość się odgryźć. Tak zamierzam zrobić, tak do tego podejdę. Tak jak mówię, dzisiaj nie poszło, to nie było po mojej myśli, ale damy z siebie wszystko jeszcze raz w niedzielę. Super, kibicujemy. Tętno tutaj sięgnęło 176 i nie mogłem początkowo znaleźć żadnej przyczyny. Nie mogłem początkowo znaleźć żadnej przyczyny tej niemocy. Jednakże wiedziałem, pomimo tego, że tak jak wspomniałem, siadło mi to dosyć mocno na głowie. Od razu pojawiły się myśli, w których moja wiara w siebie samego była bardzo mocno podkopywana. Od razu chciałem skupić się na zadaniu, które mnie czekało w niedzielę. Tutaj psychologicznie pozwoliłem sobie na takie przeżywanie, na odczucie tej złości sportowej, tej przykrości, tego żalu, że nie spełniłem swojego celu do końca tego samego dnia. Jednak się okazało przede mną jeszcze bardzo dużo pracy psychologicznej, ponieważ mimo tego, że pozornie wyrzuciłem z głowy ten start i mimo tego, że w sobotę byłem już bardzo mocno nakręcony tym, co zrobili chłopaki. Tutaj gratulacje dla Rafała, dla Dawida, dla Marcela i dla Miłosza za ich świetny bieg i za ich srebro właśnie w tych Mistrzostwach Europy. Jednocześnie jednak we mnie pojawiło się takie ukłucie, takiego żalu, że ja też nie spełniłem swojego celu dzień wcześniej i to tym bardziej podsyciło we mnie trochę te negatywne odczucia. To nie były oczywiście odczucia takie, że nie chcę biec, że nie nadaje się do niczego. Były to odczucia właśnie takiego żalu, który dosyć mocno we mnie narastał. W sobotę jednak przeżyłem dosyć pozytywnie, ogólnie rzecz biorąc, pokibicowałem chłopakom, zrobiłem rozruch pomiędzy startami, który przebiegł na naprawdę dobrym poziomie i moje nogi czuły się naprawdę w porządku, więc nie bałem się o swoje samopoczucie fizyczne. Idąc spać, nie myślałem za wiele jeszcze o tym biegu, czekała mnie dosyć wczesna pobudka, ponieważ start niedzielny, czyli start up and down, odbywał się o godzinie 8 rano. I przechodzimy właśnie do podsumowania biegu up and down. Wstałem tego dnia o 5:30, zjadłem szybkie śniadanie, które miałem przygotowane wcześniej, wypiłem kawę i ruszyliśmy na start o godzinie 6 rano. Najpierw odwiedziliśmy juniorów, start ich odbywał się w innym miejscu, potem pojechaliśmy na miejsce naszego startu, które widzieliście już właśnie na filmie zapowiadającym Mistrzostwa Europy. Bardzo mocno skupiałem się teraz na tym, co miałem zrobić, bardzo mocno skupiałem się na zadaniu i tutaj jestem z siebie dumny z tego powodu, że pomimo negatywnych odczuć, które budowały się we mnie od piątku, tutaj mocno wyrzuciłem je z głowy i na starcie znowu stanąłem bardzo mocno zmotywowany, stanąłem na starcie bardzo mocno nastawiony na cel i na walkę.
Nie chciałem tutaj dać sobie takiego przyzwolenia na wątpienie w siebie i dlatego też zaraz po starcie ustawiłem się w czołówce i tą czołówkę miałem zamiar trzymać najdłużej, jak tylko się dało. Jednakże po około 1,5 kilometra, kiedy nastąpił pierwszy zbieg na tej trasie, tak naprawdę na asfalcie w bardzo łatwym momencie, z niewiadomych dla mnie jeszcze wtedy przyczyn, ponieważ już wiem mniej więcej, co było powodem tej mojej niedyspozycji, puściłem grupę, którą bardzo dobrze trzymałem od samego początku. I w tym momencie znowu do głowy wkradła mi się ta wątpliwość, czy aby na pewno jestem na tyle mocny, aby utrzymać się z tymi najlepszymi. I ta wątpliwość bardzo mocno mnie zablokowała. Pomimo tego, że już tutaj byłem w stanie wyjść na te moje normalne, wysokie obroty, to moja psychika zaczęła podpowiadać mi, że niekoniecznie to tempo jest odpowiednie dla mnie. Starałem się jednak po raz kolejny mocno skupić na zadaniu. I wszystkie błotniste odcinki, a było ich na trasie bardzo dużo, nadrabiałem bardzo mocno do swoich rywali. Po raz kolejny muszę być wdzięczny moim butom Evo Javsom, Hoka Evo Javs, które świetnie trzymają teren. Ja żałuję, że nie ma ich już dostępnych w sprzedaży, ponieważ jak to zobaczycie później, buty odmówiły posłuszeństwa, zakończyły swój żywot i zostały już we Francji. Podbieg składał się z kilku elementów. Na początku podbiegaliśmy taką łąką dosyć mocno błotnistą, gdzie nadrabiałem, później znowu wchodziliśmy na asfalt, później zaczęła się ścieżka szutrowa i właściwy podbieg, który był już nieco ostrzejszy. Tutaj zdarzało się kilka trawersów po drodze, które też mogliście zobaczyć właśnie na rekonesansie trasy. I na tych trawersach było bardzo, bardzo dużo błota. Tutaj moja naturalna siła i moje umiejętności techniczne były bardzo dużą przewagą. Mijałem tutaj zawodników, dochodziłem i nadrabiałem, jednakże zabrakło na tym pierwszym podbiegu na pewno kontaktu z pierwszą grupą. Analizując dystans, analizując to, co działo się właśnie w trakcie podbiegu, można uważać, że straciłem tam naprawdę bardzo dużo. Nie powinienem był aż tak dużo stracić do czołówki, ponieważ nie był to bieg pod górę na miarę moich możliwości, które wytrenowałem. Jednakże pomimo tego nie myślałem o tym oczywiście w trakcie biegu. W trakcie biegu napierałem bardzo mocno i tutaj, tak jak można zauważyć po wykresie tętna, zachowałem się już na tym poziomie, na którym powinienem. Z czego jestem dumny na tym dystansie? To w momencie, w którym dobiegłem na szczyt góry, czyli na szczyt pierwszego podbiegu, zacząłem zbieg. I ten zbieg to był mój, mogę tutaj szczerze o tym powiedzieć, popis, ponieważ w każdym technicznym elemencie, na bardzo ciężkich ścianach, na elementach, które były błotniste, bogate w korzenie, w kamienie, w śliskie elementy, witaj się z widzami. No, już wychodzę. Już tylko wezmę coś do jedzenia. Na tych technicznych zbiegach na dystansie 100 metrów byłem w stanie nadrobić na przykład około 30 metrów do zawodników, którzy byli przede mną, więc z tego jestem bardzo dumny. Moja forma zbiegowa, jak się okazało, była na takim poziomie, że do zwycięzcy od punktu na szczycie do mety straciłem jedynie 30 sekund, co pokazuje, że podbieg nie był na miarę moich możliwości. Zbiegając nastąpiła mała zmiana trasy, ponieważ zamiast biec takimi leśnymi ścieżkami, w jednym z momentów organizator zmienił całkowicie przebieg na asfalt, co znacznie przyspieszyło bieg, ale jak możecie się domyślać, dla mnie nie było zbyt dobrą informacją, bo chociaż umiem zbiegać bardzo szybko w każdym terenie, to jednak wiem, że więcej nadrobiłbym w momencie, w którym byłyby te korzenie, błoto, kamienie, czyli te elementy trudne technicznie. Cieszę się jednak z tego, że łapałem po kolei kolejnych zawodników i z tego, że na samym finiszu, zbiegając już, dogoniłem jednego z moich rywali z ubiegłorocznego finału Narodowego Goldena, który wtedy akurat mi uciekł. Tak jak mówiłem, dzisiaj śmierć moich ukochanych butów. Na zbiegu podejmowałem każde ryzyko, jakie mogłem. No i dziękuję im, bo doprowadziły mnie do bardzo wielu dobrych biegów. Ten bieg mógłbym ocenić jako dosyć dobry, patrząc z punktu widzenia czasu, który osiągnąłem, a który był osiągany na tej trasie podczas chociażby Pucharu Świata w latach ubiegłych. Jednakże, jak widzieliście, do czołówki zabrakło naprawdę sporo. Chociaż do pierwszej dziesiątki zabrakło jedynie 2 minuty, to tak naprawdę nie czułem się człowiekiem spełnionym i na pewno w tym momencie nie czuję się zawodnikiem, który osiągnął swój cel. Powiedzmy to jasno, poniosłem porażkę na tych mistrzostwach. Porażkę, która odzwierciedliła się nie tylko w tym, że wynik końcowy, czy wynik na mecie i czasowy, i ten miejscowy był poniżej moich oczekiwań, ale też porażkę trochę z samym sobą, która jest dla mnie ogromną nauką i ogromną nauczką na przyszłość. Ponieważ, tak jak już zacząłem mówić wcześniej, to moja głowa nie pozwoliła mi na to, abym rywalizował jak równy z równym, szczególnie w trakcie podbiegów. Czułem takie ograniczające mnie odczucie, że
nie jestem gotowy, może nie tyle nawet, że nie jestem gotowy, bo wiedziałem, co zrobiłem na treningach, widziałem jak szły poprzednie zawody, ale możliwe, że podświadomie trochę, pomimo tego, że nie myślałem o tym w trakcie startów, paraliżowało mnie to, że jechałem na zawody międzynarodowe po raz pierwszy z pełną świadomością, że mogę podjąć rywalizację o najwyższe cele i o te swoje marzenia. I to moje nastawienie było naprawdę w dobrą stronę. Natomiast widać, że moja głowa jeszcze nie przerobiła tego, co jest moim największym problemem, czyli podkopywanie i wiary we własne możliwości, nad czym na pewno bardzo mocno będę pracował ze swoją psycholog, o czym na pewno będę musiał porozmawiać, ponieważ jest to czynnik ograniczający mój rozwój. I tak jak chyba każdemu, który kiedykolwiek poniósł jakąś porażkę, jest mi po prostu przykro. Jest mi żal tego, że jeden z moich głównych celów w sezonie nie został spełniony i że przede wszystkim moje marzenia, moje oczekiwania też rozjechały się z tym rezultatem końcowym na mecie. Tak jak jednak powiedziałem Jędrkowi z King Runnera po starcie Verticalu, przegrywać też trzeba umieć i biorę to na klatę, jest to dla mnie bardzo cenne doświadczenie i myślę, że wzmocni mnie ono w przyszłości, chociaż nagrywając to dzień po moim ostatnim starcie, emocje we mnie są jeszcze bardzo mocne, bardzo żywe i nie jestem może jeszcze w stanie patrzeć aż tak optymistycznie z perspektywy na ten start, że mogę coś z niego wyciągnąć. Czuję na razie bardzo negatywne w sobie emocje i negatywne odczucia odnośnie tego, co zrobiłem. Natomiast jednocześnie muszę powiedzieć, że będę na pewno bardzo mocno walczył o to, żeby z powrotem walczyć na tym poziomie, żeby rywalizować ze wszystkimi na takim poziomie, na jakim tylko mogę i na takim, na jaki jestem przygotowany. To nie jest koniec sezonu. Przede mną jeszcze wiele startów. Tak naprawdę nie jest to nawet połowa sezonu. Doświadczeń użyję na pewno ku temu, aby rozwijać się w stronę bycia lepszym człowiekiem i lepszym zawodnikiem. Te moje ciężkie momenty psychiczne były wspierane przez bardzo, bardzo wielu ludzi i przede wszystkim muszę podziękować tutaj mojej żonie, która zrozumiała to, jak czułem się po piątku i swoimi słowami, bardzo prostymi, ale jednocześnie bardzo dobitnymi i bardzo trafiającymi do mnie spowodowała, że wróciłem do myśli o starcie, a nie skupiania się na żalu, który czułem przede wszystkim w sobotę. Więc chciałbym, żeby każdy miał po prostu takie wsparcie i jak słyszycie zresztą, trochę wzruszam się nawet jak to mówię, a nie jest to dla mnie normalne, ale zrozumiałem w sobotę, że ludzie, którzy dookoła mnie są i którzy dużo dla mnie zrobili i dużo dla mnie robią, dużo dla mnie poświęcają, są chyba jedną z największych wartości, których ja sam często nie doceniam, więc tutaj przede wszystkim mojej żonie ogromne dziękuję, które już jej mówiłem, ale ważne, żeby ono wybrzmiało też w takiej przestrzeni jak tutaj. Zamykając już wątek całych mistrzostw, będąc wczoraj na naszej imprezie po zamknięciu, zrozumiałem też jedną bardzo ważną rzecz, że pomimo tego, że poniosłem tutaj porażkę, to jako człowiek, jako sportowiec, dzięki trafieniu do takiego środowiska, trafiłem na tak dobrych ludzi, na tak pozytywnych ludzi, którzy wnoszą tyle do mojego życia, że jest to swego rodzaju sukces i umiejętność docenienia ich wszystkich i docenienia tego, co mam na co dzień, jest dla mnie ogromną wartością, więc bycie częścią takiej ekipy, takiej reprezentacji, która wspiera się nawzajem, motywuje, która umie się później razem bawić, pomimo tego, że wielu z nas może tutaj nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, jest ogromną wartością i tym wszystkim ludziom również mówię dziękuję. Mojemu trenerowi, który dużo energii wkłada w to, aby rozwijać mnie jako zawodnika, też należą się ogromne podziękowania, ponieważ to też dzięki niemu zacząłem o wiele mocniejszą pracę nad sobą w tym sezonie. I gdyby nie wiele z jego wskazówek i wiele z jego szczerości, nie byłbym na pewno też w miejscu, w którym teraz jestem. Warto też tutaj powiedzieć ogromne dziękuję i wspomnieć o tym, że sami wy i my też jako zawodnicy nie mielibyśmy aż tak dużej i to rozpoznawalności i tych zasięgów, które docierają do was wszystkich i takich relacji, gdyby nie ekipa King Runnera. I im naprawdę musicie też sami podziękować, ponieważ to, co robią dla polskiego trailu, relacjonując te zmagania, pokazując to, co my przeżywamy też od środka, jest nieocenione również dla naszego rozwoju. Więc jeżeli tylko możecie, jeżeli tylko macie na to ochotę, koniecznie sprawdźcie prenumeratę King Runnera. Nie jest to materiał sponsorowany, od razu wspomnę, nie dostaję za to żadnych profitów. Jest dla mnie ogromną przyjemnością móc Wam polecić i obserwowanie ich w mediach społecznościowych i wsparcie ich właśnie za pomocą prenumeraty, ponieważ w ten sposób będą mogli jeździć dalej z nami, relacjonować Wam nasze emocje, nasze sukcesy, nasze porażki i wciągać wszystkich w świat trailu. Wspomniałem, nie jest to koniec sezonu i pomimo tego, że są we mnie żywe
bardzo negatywne odczucia, to porażka będzie na pewno kolejnym z elementów budowania mnie jako silnego zawodnika i chociaż teraz w to jeszcze nie wierzę, na pewno użyję tych moich umiejętności, aby powalczyć z najlepszymi na świecie. Moją dewizą, jak wiecie, jest to, że kiedy świat mówi poddaj się, nadzieja szepcze, spróbuj jeszcze raz. I to jest jeden z takich momentów. Zapamiętuję to, walczę dalej. Kolejny start już za miesiąc, również we Francji, w Chamonix. Zaczynam swoją rywalizację w Golden Trail World Series. Trzymajcie za mnie kciuki, ale Wam wszystkim, również kibicom, dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostałem od Was w trakcie samych zawodów, po piątkowej rywalizacji, po niedzielnej rywalizacji, w sobotę, kiedy relacjonowałem też trochę dla Was zdarzenia na trasie. Ilość tych pozytywnych wiadomości zaskoczyła mnie bardzo mocno, ponieważ dostałem chyba więcej teraz pozytywnego wsparcia od Was wszystkich, niż dostałem gratulacji nawet po zdobyciu podwójnego Mistrzostwa Polski. Pojawiło się tyle wiadomości na tak pozytywnym poziomie, że również buduje mnie to i jestem wdzięczny, że mam ze sobą tak dużą społeczność, tak dobrych kibiców, którzy doceniają również to, co robię. Postaram się relacjonować dla Was wszystko bardzo szczerze, nadal. Tymczasem trzymajcie się, dziękuję Wam za to, że jesteście. Subskrybujcie, komentujcie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.